O mój Boże. Ciekawe, kto się w ogóle zatrzyma. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj robimy coś, czego nie robiłem jeszcze nigdy w życiu. Ponieważ dzisiaj postaram się pojechać autostopem z Tokio do Niigata. Tak, dzisiaj po raz pierwszy w życiu będę jechał autostopem. Tak więc bez zbędnego gadania udajemy się w miejsce, z którego zacznę całą swoją podróż. A ty kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy w życiu? Dobra, widać. Jestem niedaleko wjazdu na Nerima, tak się nazywa tutaj bramki, w których jestem. Nie mogę powiedzieć jak bardzo czuję się niedobrze z tym polegać na innych ludziach, na tym czy mnie zawiozą, czy mnie nie zawiozą. Zawstydzony się czuję, w końcu znalazłem to słowo. Cóż, jak to się mówi, raz kozie śmierć. Co, to Japończycy się będą uśmiechać do mnie. W ogóle zobaczymy, czy to będzie miało sens, prawda? Tutaj cokolwiek to robić, czy nie. Zobaczymy, jest tu jeszcze jedno miejsce, gdzie można iść, można spróbować. Tak wygląda mój znak. Dobrze. Zaraz zobaczymy, czy uda się coś mi zawieźć, w ogóle gdziekolwiek będę chciał jechać, prawda? Ja to będę stał, stanę sobie i będziemy czekać. Trzeba, żeby się uśmiechać. O mój Boże, już dawno tak się nie czułem. Poważnie, trzeba czasami wyjść ze swojej strefy komfortu, a ja czuję się bardzo niekomfortowo. I o to chodzi. Lecimy. O mój Boże. Ciekawe, kto się w ogóle zatrzyma. Po około 15 minutach udało mi się złapać mojego pierwszego stopa. Zdecydowanie szybciej niż w ogóle sądziłem, ponieważ nie sądziłem, że w ogóle mi się to uda, ale byłem niesamowicie szczęśliwy. Dobra, póki co udało mi się troszkę przejechać. Takasaka to jest jakby service area, która tutaj ludzie sobie zostają chwileczkę przed kolejną podróżą. Zaraz tutaj też troszkę odpocznę, napijemy się czegoś i będziemy lecieć dalej w drogę. Pierwsze udało mi się złapać, powiem szczerze, może w 15 minut, może w 10. Muszę sobie to wszystko dokładnie zobaczyć, ale naprawdę było szybciutko. Co w ogóle taka sprawa, to ta osoba, która mnie wiozła, powiedziała, że pierwszy raz mnie nie zobaczyła. Osoba, z którą jechała, ta osoba mnie zauważyła i zawrócili po to, żeby mnie właśnie zabrać. Szczyt japońskiego po prostu społeczeństwa, żeby wrócić po nieznajomą osobę, żeby ją gdzieś przewieźć. Cudo, dziękuję bardzo. Tutaj przyszedł czas na łapanie kolejnego stopa. Niestety, ale nie miałem włączonego mikrofonu, przez co nie byłem w stanie złapać to, co tutaj w sumie mówiłem. Niestety było strasznie ciepło, godzina 12 i po prostu modliłem się, prosiłem, żeby ktoś się zatrzymał jak najszybciej. Kolejnego stopa udało mi się złapać w jakieś 30-40 minut. Była to rodzinka, która podróżowała różowym kamperem w 6 osób. Jechali oni na barbecue i byli w stanie podwieźć mnie troszkę bliżej tam, gdzie chciałem jechać. Jestem niesamowicie wdzięczny, wszyscy byli super mili i w ogóle byli ciekawi tego, co ja robię. Dotarłem do kolejnego miejsca, Tanigawadakie. Gdzie to jest? Nie wiem, ale naokoło mnie są tylko i wyłącznie góry. Tak mogę go powiedzieć. Zatrzymam się, muszę sobie coś zjeść, żeby się głodny. No ale teraz zabrali mnie też bardzo mili Państwo. Była ich tam 6 w środku, rodzina. Wszyscy jechali właśnie tutaj blisko Niigaty po to, żeby pojechać na barbecue. Dzisiaj wszyscy jadą na barbecue. No nie mogę naprawdę w to uwierzyć. Tutaj troszeczkę powiem szczerze, że nie ma aż tak dużo samochodów. To mnie to troszkę martwi, bo stąd już nigdzie nie pojadę, także może od razu pójdę szukać, co tak mi się wydaje będzie lepiej. Także idziemy stanąć znowu. O mój Boże.
Niestety moje obawy tutaj troszkę się ziściły, ponieważ jest to mały serwis Area i tutaj niestety na stopa przyszło mi czekać około godziny, ale nie było aż tak źle. Spotkałem kolejnych wspaniałych ludzi, którzy zawieźli mnie troszeczkę dalej do mojego celu. Siozałaj. Świci. Jakoś tak to się tutaj nazywa. Podaję Państwu mnie, no niestety krótka przejażdżka, od razu wysiadają, ale zobaczymy, może teraz coś tutaj będzie. Ariozaimasu! Tak, właśnie to byli panowie, z którymi jechałem tam w Maździe. Znowu będziemy stanąć gdzieś po środku zarysowego parkingu. No i co? No zobaczymy, co i jak to będzie, prawda? Tak więc zaraz lecimy, zobaczymy, spróbujmy dalej. Powiem szczerze, że myślałem, że będę musiał wziąć pociąg, ponieważ jest to bardzo mały parking i nie sądziłem, że uda mi się złapać tutaj stopa. Myślałem, że będzie około 2 godzin. Z nudów postanowiłem zadzwonić do mojej mamy, zapytać się, co u niej leci, jak tam u niej, czy wszystko dobrze. I w ciągu tych 5 minut mojej rozmowy z moją mamą stała się super rzecz. Pan, który jechał cysterną, zatrzymał się i powiedział, że jedzie bardzo blisko do Niigaty i że mnie zawiezie. Po prostu byłem niesamowicie szczęśliwy. Tak więc to był jego mość, który mnie wiózł. Pan w ciężarówce. Niesamowicie super osoba. Jechałem z nim przez, ja wiem, już 1,5 godziny czy ileś. Przywiózł mnie niesamowicie blisko do miejsca, do którego chcę się udać, do ośrodka Niigaty. Tak więc teraz jedyne, co mi zostało, to złapać ostatniego, mam nadzieję, stopa już, po to, żeby dostać się blisko stacji w Niigata. Tutaj jest naprawdę dużo samochodów, wydaje mi się, będzie lepiej niż ostatnim razem, ale zobaczymy. W sumie ostatnim razem stałem może z 5 minut i zaraz kogoś znalazłem, tak więc teraz też mam nadzieję, będzie w porządeczku. Trzymajcie kciuki. Postanowiłem znowu uskutecznić trik z moją mamą i w ciągu rozmowy, w ciągu 3 minut zatrzymał się dla mnie 65-letni dentysta z Nagano, który był na tyle miły, że pokazał mi wybrzeże Niigaty i piękne widoki. Po prostu spójrzcie. この川が日本で一番長い信濃川っていう川なんですよ。ええ。なんか今日お祭りじゃないけど夏だから浴衣を着てる方が多いね。No i co, udało się. Udało się, wyszedłem z domu o godzinie 8:40. O godzinie 18:13 jestem w Niigacie. Zajęło mi to, musiałem zatrzymać 5 różnych osób, którzy mnie po prostu zawieźli i jestem no, w szoku, niesamowicie zadowolony z tego, że bez żadnych pieniędzy tutaj przyjechałem. I jak najbardziej jest to niesamowite doświadczenie. Dużo pogadałem po japońsku, dowiedziałem różnych ciekawych rzeczy. Naprawdę no jestem w szoku. Samo cudo. Idę teraz trochę krzątać po Niigacie. Zobaczymy, co w ogóle tutaj jest. Dobra. Ogarnąłem się trochę tutaj. To miejsce to się nazywa kafejka internetowa japońsku. Oczywiście jest komputer używania ile się chce, jest tam wszystko. Tak, mam na myśli wszystko. Jeżeli chodzi o to miejsce, to się nazywa Kaikatsu. Możecie sobie siedzieć, oglądać anime, filmy. Całą noc praktycznie nie macie gdzie zostać. To naprawdę super miejsce. Kosztuje to no naprawdę grosze w porównaniu do zwykłego, prawda, hotelu. Niemniej jednak nie zaglądałbym pod materac. Różne rzeczy można tam podobno znaleźć. Ja teraz muszę się ogarnąć, robić wszystko, przygotować się na jutrzejszy dzień tego. Dajcie znać, jak się podobała moja podróż autostopem po Japonii. Jeszcze podsumowując,
tą całą moją wycieczkę, prawda? Udało mi się wsiąść z kimś 5 razy. Najszybciej złapałem przejażdżkę w ciągu 3 minut, później w ciągu 5 minut. Łączycy oczywiście byli niesamowicie ciekawi, skąd jestem, co ja tu robię, dlaczego ja tak to robię i wszystko to było naprawdę niesamowicie dla nich również ciekawe. Przewiózł pan, który miał 65 lat i uważa, że podróżowanie samemu jest niesamowitą super rzeczą. Jest ze mnie dumny. Dziękuję. Niezmiernie jestem z tego wszystkiego zadowolony, ale jestem też niezmiernie tym zestresowany, zawstydzony, niesamowicie zawstydzony. No i ale przede wszystkim niesamowicie szczęśliwy, że w Japonii Japończycy mimo wszystko zabiorą osobę, której nie znają i ich gdzieś przewiozą. Również to był dla mnie pierwszy raz, jeżeli chodziło o jazdę autostopem po Japonii. Czy to zrobię jeszcze raz? Nie wiem. Czy było warto? Wydaje mi się jak najbardziej tak. Było naprawdę niesamowite przeżycie. Wstał nowy dzień. Dzień dobry. Jak się spało na tym tapczanie, na tym wszystkim całkiem było spoko. A oni tutaj jeszcze mają mangi, mają też przede wszystkim całe takie automaty z piciem ze wszystkim, mają też automaty z lodami i to naprawdę za śmieszną cenę. Ja teraz zostałem tutaj przez 13 godzin i 47 minut. To jest jakby co tam godzinę, czy co jakieś to 3 godziny się zmienia ta stawka. I na ten moment, już Wam pokazuję, czekajcie sobie kliknę, jestem im dłużny 4320 jenów, co jest po prostu niesamowicie tanią ceną. Z frytkami, keczupem, solą. I tu jest jeszcze masełko. Tak, oczywiście. Wspaniałe. Proszę. 4420 jenów. Tyle mi wyszło za przespanie się. No i moja wycieczka na wycieczka autostopem po Japonii kończy się tutaj. Postanowiłem jednak nie jechać niżej dalej. Uważam, że jest na ten moment zdecydowanie za ciepło. Jest 36-37 stopni, co w ogóle nie ułatwia niczego. I dochodzę do konsensusu, że jeżeli ktoś by chciał pojechać właśnie tak jak ja po Japonii autostopem, jest to jak najbardziej do wykonania, jest to jak najbardziej super sprawą, tylko należałoby to zrobić wtedy, kiedy jest troszeczkę chłodniej. Czyli podsumowując, ja do Niigata pojechałem na wyścigi konne, na mój drugi kanał o wyścigach konnych po japońsku i tak to wszystko połączyłem, ale podsumowując, hitchhiking jest jak najbardziej wykonalne. Wszyscy są niesamowicie ciekawi tego, co wy robicie, skąd jesteście i dlaczego to robicie. Japońscy niesamowicie zadawali mnóstwo pytań o Polskę, o wszystkich, o wszystko. Po prostu super zaskoczeni i w ogóle podziwiali za to, że człowiek robi takie rzeczy, tak? Ja podziwiam za to, że ktoś wziął takiego chłopa, jak ja właśnie, żeby go gdzieś przewieźć, tak? Jestem niesamowicie wszystkim bardzo wdzięczny za to, ale mam nadzieję, że oglądając ten filmik zobaczyliście coś ciekawego, że się może Wam to spodobało. Jeżeli tak, zachęcam Was bardzo serdecznie do hitchhikingu, żebyście zrobili coś sami po raz pierwszy w życiu. Dziękuję raz jeszcze serdecznie. Polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo.